Rozmowy Winergo. Zaprasza Arek Cempura. Dzień dobry wieczór się z Państwem, bo jak zwykle nie wiem, kiedy będziecie to oglądać lub kiedy będziecie tego słuchać. Arek Cempura i Rozmowy Winergo. Coraz częściej korzystamy z urządzeń bezprzewodowych. Właściwie można powiedzieć, że to już jest standard, o czym miałem okazję porozmawiać z Michałem Kołodziejem z Aruby jakiś czas temu, również w rozmowach Winergo. Polecam Państwu tą rozmowę. Rozmawialiśmy o tym, jak należy właściwie podejść do projektowania sieci Wi-Fi, jak skupić się na tym, aby one spełniały swoje zadania. I jak możecie usłyszeć w tej rozmowie, jest dużo ważnych aspektów, które często pomijamy albo wręcz zapominamy o nich na etapie projektowania. Także serdecznie polecam rozmowę z Michałem Kołodziejem z Aruby w rozmowy Winergo. A skoro to Wi-Fi już jest dzisiaj takim standardem, skoro właściwie zdecydowana większość naszych urządzeń komunikuje się bezprzewodowo, telefony, tablety, komputery, myślę, że coraz więcej z nas ma w domach różnego rodzaju urządzenia, które również są podłączane po Wi-Fi. Coraz więcej firm decyduje się na to, że Wi-Fi staje się takim standardem właśnie sieci LAN-owskiej wewnętrznej w organizacji, dlatego, że jest to bezpieczne rozwiązanie, dlatego, że to jest rozwiązanie dobre i dlatego, że tak naprawdę coraz więcej jest urządzeń zapewniających dobrą jakość połączenia. A w związku z tym, że tego jest tak dużo, że coraz bardziej tego potrzebujemy, no to często stajemy przed dylematem, jakie rozwiązania wybrać, w jakim modelu. Czy zainwestować i zbudować własną infrastrukturę, co też jest możliwe, czy być może są jakieś inne pomysły. Moim gościem jest Krzysztof Pyko z Winergo. Krzysztof, co robisz w Winergo? Jakie są Twoje zadania w tak zwanego dnia codziennego? Dzień dobry Arku, dzień dobry Państwu. Nazywam się Krzysztof Pyko i jestem Solution Architektem Winergo. Solution Architect, czyli architekt rozwiązań. I moim zakresem zainteresowań są rozwiązania sieciowe oraz rozwiązania bezpieczeństwa sieciowego. Na co dzień w Winergo zajmuję się doborem rozwiązań sieciowych, zaprojektowaniem takich rozwiązań, weryfikacją wymagań klientów pod kątem właśnie tych rozwiązań. W taki sposób, aby te sieci i mechanizmy bezpieczeństwa sieciowego u klientów działały sprawnie, zapewniały wymagany, oczekiwany poziom jakości usług. Prywatnie coś chcesz nam zdradzić? Obiecuję, że poza rozmowy Winergo to nie wyjdzie. No oprócz tego, że rozmowy Winergo idą na cały świat, no to faktycznie prywatnie lubię muzykę, lubię podróże. Powiedział nic nadzwyczajnego, nic co innym ludziom nie jest jakoś obce. To popatrz, to dosyć fajnie myślę, że twoja praca wiąże się z podróżami i z muzyką, no bo musisz trochę podróżować po kraju w związku z projektami, które realizujesz, no i masz czas na słuchanie muzyki. A to jak najbardziej. No. Najlepiej słucha się muzyki w samochodzie, szczególnie, że jeżeli jest się samemu, to można też bez skrępowania sobie pośpiewać. Druga oprócz prysznica lokalizacja, gdzie można to ty tak bez uszczerbku wśród innych osób popuścić tutaj. Dobra, to czekamy na jakiś twój udział w Mam Talent, daj znać, to będziemy tam głosować. Dlaczego by nie? Krzysztof, wspomniałem wcześniej o tym, że rozmawiałem właśnie z Michałem Kołodziejem z Aruby. Tam też trochę rozmawialiśmy o tym, czym jest Aruba, ale myślę, że niektórzy będą po raz pierwszy też słyszeli tę nazwę. Czym jest Aruba, jeśli tak by ktoś przyszedł i zapytał? No właśnie, nawiązując do tej rozmowy, to ciekawe, że wpisując, chcąc się dowiedzieć, co to jest Aruba, pierwsze, co wyskakuje w popularnej wyszukiwarce internetowej, to pewna wyspa na Karaibach. I faktycznie nazwa firmy wywodzi się jakby od nazwy tej wyspy, rajskiej wyspy, na której właściciele marzyli, zakładając firmę, że tam gdzieś finalnie skończą jako takie ich miejsce, powiedzmy, do życia i do prowadzenia biznesu. Natomiast Aruba jest to producent rozwiązań sieciowych,
historycznie gdzieś bardzo mocno we wspomnianych przez Ciebie rozwiązaniach sieciowych bezprzewodowych. Natomiast to portfolio i ten zakres jakby zainteresowań też coraz bardziej się rozszerza. Od paru lat Aruba to też część Hewlett Packard Enterprise, czyli firmy, można powiedzieć korporacji, która ma dosyć już naprawdę szerokie takie portfolio, jeżeli chodzi o szeroko pojęte IT. Też niedawno Aruba zakupiła inną firmę, Silver Peak, który specjalizuje się w rozwiązaniach SD-WAN-owych. Tak więc to portfolio się cały czas jeszcze rozszerza, natomiast jakby clue działalności to są rozwiązania sieciowe dla przedsiębiorstw. Jeżeli chodzi o SD-WAN, to tu przy okazji polecamy rozmowę z Łukaszem Włodarczykiem, również w ramach rozmowy Inergo, gdzie rozmawiamy na temat właśnie rozwiązania SD-WAN Silver Peak, czy obecnie już znane pod nazwą Aruba Edge Connect. Okej, czyli Aruba z jednej strony kiedyś marzenie właścicieli, myślę, że albo już je spełnili, albo są blisko spełnienia. Z drugiej strony na tej wyspie zbudowania sieci bezprzewodowej z Arubą to nie powinien być jakiś problem, więc myślę, że mogą stamtąd spokojnie pracować w czasach, kiedy ta praca hybrydowa stała się już pewnego rodzaju standardem. I teraz tak, mamy kompletne rozwiązania, jeśli chodzi o kwestie dotyczące budowy infrastruktury całej, tak sieci LAN, sieci WAN-owskiej. No i teraz kwestia jest taka, że Aruba również w swoim portfolio ma coś takiego, coś jest pod skrótem znane Aruba MSP. Co to jest i można powiedzieć, jak to się pytają często, z czym to się je? Dokładnie. Aruba od jakiegoś czasu oprócz takiego typowego modelu sprzedaży swoich rozwiązań, swoich urządzeń czy serwisu, prowadzi również taki program, który się właśnie nazywa Aruba MSP, czyli rozwijając to Aruba Managed Service Provider. Jest to model sprzedaży czy dostarczania rozwiązań w oparciu o partnerów, takich jak Inergo, w których to partner dostarcza rozwiązanie klientowi końcowemu jako usługę zarządzaną. Jest to model, który szerzej, powiedzmy, w branży wpisuje się w trend dostarczania rozwiązań as a service, czyli jako usługi. I tutaj można podać przykłady infrastructure as a service czy software as a service. Natomiast to rozwiązanie Aruba MSP, ponieważ Aruba dostarcza rozwiązania sieciowe, nazywa się network as a service, czyli dostarczanie sieci jako infrastruktury sieciowej, jako usługę dla klienta końcowego. To teraz tak, mówimy o tym, że to jest dostarczane jako usługa, tylko skąd wiadomo, jaką usługę dostarczyć mnie właśnie klientowi, tak? No, mam firmę, mam jakąś powierzchnię, chciałbym, żeby tam ludzie korzystali i z łączności bezprzewodowej mieli zbudowane chociażby jakąś sieć LAN, bo być może parę urządzeń będę musiał podłączyć kablem, no i mieć dostęp do internetu. Co trzeba zrobić, żebyśmy w ogóle przeszli do świadczenia tej usługi? Że na pewno trzeba zacząć od określenia takich głównych celów, głównych potrzeb, jeżeli chodzi o łączność w danym przedsiębiorstwie. Zupełnie inaczej będzie wyglądała sieć w przedsiębiorstwie, które jest rozproszone geograficznie, które posiada wiele oddziałów. Też bardzo różnie będzie to wyglądało, jeżeli to są jakieś małe punkty czy małe oddziały, na przykład jakieś pojedyncze kioski czy sklepy, a inaczej, jeżeli to będzie kilka geograficznie rozrzuconych biurowców, w każdym z nich pracuje kilkaset pracowników. Więc takie ogólne założenia co do tego, w jaki sposób firma funkcjonuje i w związku z tym, w jaki sposób ta sieć powinna być zbudowana, aby świadczyć te usługi dostępu do internetu, czy ogólnie sieciowe usługi w ramach tego, w jaki sposób firma funkcjonuje. I to jest taki pierwszy ważny punkt, który
pojawia się praktycznie na samym początku przy rozmowie z klientem, jeżeli chodzi o rozwiązanie sieciowe. Natomiast kolejnym krokiem, który należy wykonać, to już troszeczkę takie bardziej wejście w szczegóły, bardziej określenie, skoro wiemy, ilu użytkowników, jak bardzo są rozproszeni, no to określenie już na poziomie faktycznie aplikacji sieciowych, z jakich aplikacji klient korzysta, jaka jest charakterystyka ruchu, czyli w jakim kierunku ten ruch ma być kierowany. Czy są to jakieś serwery chmurowe, na przykład usługi Microsoftu czy innego dużego dostawcy usług chmurowych, czy na przykład jest jakieś prywatne data center, które przedsiębiorstwo posiada, które jest miejscem zlokalizowania pewnych kluczowych z perspektywy firmy aplikacji. I jakie powinny być parametry jakościowe usług, tak? Między innymi mówimy tutaj o priorytetyzacji pewnego rodzaju aplikacji w stosunku do innych, o charakterystyce tych aplikacji, czy to jest na przykład ruch, tak jak sobie tutaj rozmawiamy, tak? Głosowy, wideo, konferencje, który ze względu na opóźnienia musi ten priorytet mieć wyższy w stosunku do na przykład aplikacji związanych z transferem jakichś danych, które z reguły nie są aż tak wyczulone na opóźnienia. Te wszystkie takie warunki dotyczące tego, w jaki sposób klient chce potem z tej sieci korzystać, no musimy gdzieś na tych pierwszych 2 krokach sobie zdefiniować. Czyli to wszystko, o czym rozmawialiśmy z Michałem dotyczącym tej jak gdyby podstawowej pracy, czyli zrozumieniem, jaki będzie typ profil użytkowników, jakie będą pracowały aplikacje, z czego chcemy korzystać, gdzie się łączyć, to wszystko trzeba zrobić. Czyli dokładnie podejście jest takie same jak przy projektowaniu każdej innej sieci Wi-Fi. Trzeba wykonać pracę u podstaw, czyli zaprojektować sobie, czyli po pierwsze zdefiniować użytkowników, zebrać wymagania i do tego dopiero dokonujemy projektu rozmieszczenia hotspotów, przygotowania całej infrastruktury. Czy tak? Tak, dokładnie tak. Okej, no i dobra, i teraz tak, zdefiniowałem sobie to wszystko i w normalnym trybie robiłbym tak, cały komplet, sztuk 1 na jutro. I teraz w tym modelu, którym tutaj jest ten Aruba MSP, czyli my jesteśmy tym prowajderem, co się dzieje? Czym to się różni od takiego standardowego procesu, właśnie zamawiam kompletne rozwiązanie na jutro z instalacją? Tutaj dochodzi ten aspekt dostarczania tego rozwiązania jako usługi. W skrócie można określić to w ten sposób, że użytkownik końcowy nie zakupuje sprzętu, którym potem samodzielnie musi zarządzać, czy nawet wręcz wdrożyć, tylko jest to dostarczane jako usługa. No i oprócz tych, powiedzmy, takich analitycznych aspektów związanych z doborem rozwiązania, dochodzi, można powiedzieć, trzeci krok, czyli określenie parametrów już samej usługi, tak? I to może wyglądać podobnie, jak kojarzymy takie parametry usług, jeżeli chodzi o dostawców na przykład internetu, czyli określamy sobie tak zwane SLA, Service Level Agreement, czyli pewne porozumienie dotyczące tego, jaka ma być jakość dostarczonej usługi. I tutaj wszelkie takie ustalenia, które w normalnym trybie jakby nie są ustalane i są zupełnie do własnej jakby konfiguracji i zarządzania przez klienta, tutaj to się znajduje potem w umowie na dostarczanie takiej usługi, no jest wiążące dla obu stron, tak? Dla klienta jest to zabezpieczenie tego, że sieć ma poprawnie działać i są pewne zapisy, do których jakby dostawca się zobowiązuje, że ta usługa będzie w odpowiedni sposób dostarczana. I z drugiej strony dostawcy mają narzędzia związane z tym, żeby faktycznie na bieżąco monitorować działanie tej już wdrożonej infrastruktury, na bieżąco nią zarządzać i zapewniać, że faktycznie te postanowienia, umowy będą realizowane. Czyli rozumiem, jakbym odniósł do takiego naszego życia, nie wiem, codziennego, takiego bardziej popularnych rozwiązań, to jest trochę jak wynajem samochodu, tak? Wynajmuję samochód,
ja z niego korzystam, ten samochód w tym czasie jest dalej właścicielem tej firmy, która mi wynajmuje, ale ona mi dostarczyła dokładnie takie auto, jakie potrzebuję ze specyfikacji i dodatkowo jeszcze świadczy mi usługi serwisowania i utrzymania tego samochodu. Czy to w ten sposób? Ja bym tutaj jeszcze dodał usługę wynajęcia kierowcy. I tak na dobrą sprawę z perspektywy użytkownika takiego, powiedzmy, samochodu, on określa, dokąd chce jechać. Natomiast całą resztę dostarcza dostawca. No i tutaj na przykład taką analogicznym postanowieniem SLA mogłoby być określenie, że kierowca będzie dostępny na przykład do pół godziny albo do godziny, tak? To mogłoby być taką próbą analogii, znalezienia analogii i w jaki sposób ta usługa jest dostarczana. Czyli mamy tak, zdefiniowaliśmy zapotrzebowanie, określiliśmy wszystkie parametry, dokonujemy zamówienia, no i wtedy co? Inergo jako taki service provider dokonuje instalacji, uruchomienia i przekazania w użytkowanie, czy jak to wygląda? Inergo jako taki właśnie Aruba MSP, po pierwsze, no najpierw oczywiście to jest ta faza projektowania i tutaj, tak jak wspominaliśmy, w porozumieniu z klientem i dostarczanych przez niego informacji to następuje. Dostawca również wdraża to rozwiązanie, natomiast następnie przechodzi również do fazy zarządzania i utrzymania tej infrastruktury, czyli nie dochodzi tak na dobrą sprawę do takiego przekazania, można powiedzieć, że symbolicznie przekazania kluczy i drogi kliencie, teraz ty jesteś za to odpowiedzialny, tylko cały czas ta infrastruktura jest, można powiedzieć, w rękach dostawcy, a klient korzysta z zasobów udostępnionych na tej infrastrukturze. Czyli tak naprawdę, jeżeli teraz będę czuł potrzebę zmiany czegokolwiek, to muszę się skontaktować z moim operatorem, tak? Czyli sam nie mam możliwości dokonywania zmian w parametrach, bardziej wysyłam pewne żądanie dotyczące tej zmiany? Tak to wygląda, czyli jakby bieżące utrzymanie, zmiany konfiguracyjne są po stronie dostawcy. Oczywiście klient jako korzystający, tak, z tej usługi, jeżeli nachodzą jakieś zmiany w tych, powiedzmy, tych pierwotnych założeniach, które gdzieś tam zostały określone, no i w dzisiejszych czasach to środowisko biznesowe i wymagania biznesowe potrafią się bardzo szybko zmieniać, to jak najbardziej jakby tutaj te usługi są bardzo elastyczne i dostawcy tacy jak Inergo podchodzą do tego w ten sposób, że te usługi są dostosowywane na bieżąco, można powiedzieć tak skrojone na potrzeby w danej chwili. Natomiast jako klient oczywiście też musimy mieć narzędzie do tego, żeby weryfikować, czy faktycznie usługa jest dostarczana w odpowiedniej jakości. No i w ramach tej platformy Aruba MSP dokładnie takie narzędzie klient dostaje, czyli ma wgląd do informacji dotyczących tego, jak wygląda aktualnie w danym momencie wykorzystanie tej sieci, ile urządzeń jest podłączonych, czy są jakieś problemy z tą infrastrukturą, czy być może niektórzy użytkownicy mają problem z poprawnym czy odpowiednio szybkim dostępem do tej sieci. No i na podstawie tych informacji, czy wygenerowanych z tego narzędzia raportów, no jest to pewną podstawą do wspólnego rozliczania się z dostarczaniem takiej usługi. Teraz tak, my jako firma mamy doświadczenie, też jakby zbieramy doświadczenie z rynku. Wiemy, że te urządzenia Aruba mają wysoką niezawodność, ale jednak kiedy coś zawiedzie. W sytuacji, kiedy to jest standardowa usługa, tak, no to my pełnimy tam usługi serwisowe, też jest SLA, dostarczamy. A co tu w tej sytuacji? Kto odpowiada za to, za naprawę w przypadku jakiejkolwiek awarii? Tutaj jak najbardziej też odpowiedzialny jest dostawca. Klient, kupując usługę, tak na dobrą sprawę można kolokwialnie powiedzieć, że go nie obchodzi, czy coś zostało uszkodzone, czy nie.
tylko dostawca jest zobowiązany dostarczać usługę. Jeżeli nastąpiło jakieś uszkodzenie jakiegoś jednego komponentu czy oprogramowania, no to oczywiście na dostawcy ciąży obowiązek naprawy zgodnie z warunkami SLA, które znajdują się w umowie. Tutaj, jeżeli wymagania dotyczące dostępności tej infrastruktury klient stawia bardzo wysokie, bo na przykład ta sieć jest faktycznie o znaczeniu krytycznym i jej niedostępność powoduje duże straty powodowane brakiem ciągłości procesów biznesowych, no to też na poziomie projektowania taki dostawca jak Inergo musi zaplanować odpowiednie mechanizmy czy odpowiednią architekturę tej sieci w taki sposób, żeby takie pojedyncze awarie nie wpływały na ciągłość dostarczania usług sieciowych. Dobrze, czyli zaprojektowaliśmy, zamówiliśmy, wy Inergo dostarczyliście, wszystko działa, wiemy co w przypadku awarii. A teraz co z bezpieczeństwem? No bo w końcu jednak powierzam to komuś innemu. Tak jak powiedziałeś, trochę wynajmuję z tym kierowcą i w jaki sposób mogę mieć pewność, że ten kierowca wszystko robi bezpiecznie, tak? Zadba o to, że nie wiem, nic nie wycieknie, nic nie wydostanie się na zewnątrz. No bo w tak innym przypadku mam swoje służby i to one monitorują mi to moje rozwiązanie, informują, raportują, przeciwdziałają. Mhm. Tu można wyróżnić kilka takich, powiedziałbym, aspektów tego szeroko pojętego bezpieczeństwa. Pierwsza kwestia jest taka, że dostawca usług tak na dobrą sprawę nie ma wglądu do danych użytkowników. To znaczy zarządzanie czy ruch zarządzający związany z konfiguracją urządzeń, czy takie zagregowane dane dotyczące na przykład utylizacji łączy, czy pewnych problemów, które czasami mogą się pojawiać w takiej infrastrukturze, to są związane jakby z danymi, które generują same urządzenia. Natomiast nie są to dane użytkowników. Więc pod tym kątem jakby klient może być bezpieczny, że jakby operator nie podsłuchuje danych użytkowników, danych poufnych związanych z działaniem przedsiębiorstwa. Drugi aspekt, który można tutaj poruszyć, to fakt, że ten ruch związany z działaniem dostawcy jest w pełni szyfrowany. Jest to szyfrowanie zrealizowane w oparciu o dedykowane chipsety w urządzeniach, czyli są to rozwiązania sprzętowe, co też powoduje, że po stronie systemu zarządzania też następuje weryfikacja i takie uwierzytelnienie, że faktycznie te dane pochodzą z rozwiązania, które faktycznie dostarczyliśmy, że nie jest to jakieś urządzenie obce, które próbuje się jakoś do tej sieci podłączyć i próbuje udawać inne urządzenie. A co do tej metafory, którą podałeś a propos kierowcy, czy faktycznie klient może temu szoferowi zaufać, no to tutaj jest możliwość też jakby wypracowania z dostawcą na przykład czegoś takiego, żeby jego siecią zajmował się faktycznie jakiś konkretny zespół, konkretne znane z imienia i nazwiska osoby, które na przykład w ramach podpisania takiej usługi na przykład dodatkowo zobowiązują się na przykład do przestrzegania jakiegoś regulaminu w przedsiębiorstwie, czy jakiejś na przykład umowy o zachowaniu poufności. I tutaj, ponieważ są to osoby znane jakby z imienia i nazwiska, no to tutaj dostawca zobowiązuje się, że dokładnie te osoby i tylko te osoby będą miały uprawnienia do tego, żeby tą siecią klienta zarządzać. Okej, czyli tak naprawdę zaprojektowane jest tak, jak powinno być zaprojektowane, dostarczone. Mam gwarancję bezpieczeństwa, bo to, co powiedziałeś tutaj, to wszystko jest spełnione. Mogę mieć wpływ na to, żeby znać konkretnie ludzi, którzy to obsługują, cały ten system i mieć pewność co do ich kwalifikacji. I to jest wszystko fajnie. No i teraz przechodzimy do takiego aspektu,
Ile za to płacę i dlaczego tak tanio? No tutaj przechodzimy tak na dobrą sprawę do takiej najbardziej wymownej różnicy w stosunku do dostarczania rozwiązań w takim tradycyjnym modelu. No, w tym tradycyjnym modelu jest to pewien proces zakupowy, do którego jako przedsiębiorstwo trzeba się w pewien sposób przygotować. Trzeba między innymi przewidzieć jakiś budżet na zrealizowanie takiej inwestycji. Natomiast dostarczanie sieci jako usługi, czyli Network as a Service, ma tą podstawową zasadę, że jest to usługa. W związku z tym rozliczenia najczęściej są w sposób cykliczny, czy miesięczny, czy kwartalny, w związku z czym klient no nie musi z góry założyć jakiegoś budżetu, który w sposób inwestycyjny musi wydać, tylko jest to taki koszt bardzo przewidywalny, koszt operacyjny, który w ramach używania tej infrastruktury jest na bieżąco wydatkowany. No dobrze, ale ktoś powie tak, dokonałem inwestycji, utrzymuję to sobie, wiem, co się tam z tym dzieje, mam amortyzację, jakieś takich parę innych aspektów jeszcze dotyczących tego, a tutaj mam oczywiście stałą, znaną, miesięczną ratę, ale pewnie i tak mi wyjdzie więcej, niż jakbym to sobie kupił i to będzie moje. I teraz gdzie jest racja? Po środku? Gdzie jest środek? Bo tutaj też dochodzą można powiedzieć, inne aspekty. Oczywiście to zarządzanie siecią w ramach swoich zasobów ma tę niezaprzeczalną zaletę, że jest, można powiedzieć, w naszych rękach. Więc tutaj jakby z tej perspektywy można powiedzieć, że jest to bardziej komfortowe. Natomiast bardzo często zasoby ludzkie, czy ludzie, którzy zajmują się infrastrukturą, nawet szerzej bym powiedział IT, nie tylko infrastrukturą sieciową, najczęściej mają bardzo wiele zadań, które muszą realizować i z perspektywy klienta te najcenniejsze zadania są związane z aspektem biznesowym, a nie z aspektem infrastruktury. Z perspektywy jakby biznesu infrastruktura ma być i ma działać, natomiast główny wysiłek powinien być skupiony na poprawie efektywności procesów, na rozwoju aplikacji, które służą biznesowi. I tutaj kierunkowanie istniejących zasobów w tym kierunku jest tą dodatkową korzyścią, którą klient uzyskuje. Dodatkowo, ponieważ jest to bardzo często jakby w dostarczaniu takim inwestycyjnym rozwiązań, mamy pierwszy okres, gdzie przez powiedzmy pierwsze kilka lat ta sieć faktycznie jest, można powiedzieć, bardzo nowoczesna i jakby spełnia wszystkie założenia. Natomiast im dłużej klient z tej infrastruktury korzysta, tym ona się starzeje i nie zawsze jest w stanie nadążyć za wymaganiami biznesu, a zmiana tej infrastruktury ponownie wymaga pewnego znowu nakładu i finansowego, i nakładu czasu. Natomiast przy dostarczaniu takiej infrastruktury jako usługę, klient, można powiedzieć, że ma pewność takiego odświeżania tej infrastruktury. Najbardziej to widać w tej części związanej, powiedzmy, z zarządzaniem i z analityką, gdzie te narzędzia chmurowe do zarządzania są, można powiedzieć, na co dzień, na bieżąco aktualizowane przez producenta, więc tak na dobrą sprawę klient cały czas korzysta z najnowszych możliwych rozwiązań, jak najbardziej poprawiających efektywność i wydajność tego, z której korzysta. Czyli jeżeli na koniec takiego po zrobieniu sobie tej analizy, co potrzebuje, ile tego i na kiedy, podejmuje decyzję, czy zrobić to standardową drogą inwestycyjną, czy zastosować tutaj właśnie to jako usługę as a service, no to warto sobie zrobić takie TCO, w którym warto powiedzieć tak,
koszt zakupu, koszt serwisowania, utrzymania przez tyle lat i do tego jeszcze dodać moja kadra, tak? Jaka jest szansa, że ta kadra będzie ze mną, jak ją będę musiał rozwijać i też sobie zaznaczyć, co mógłbym innego zyskać dzięki tym ludziom, których mam, zamiast jakby tylko przeznaczać ich do utrzymywania, do zarządzania i utrzymywania tą siecią Wi-Fi. Albo może się okazać, że będę musiał tych ludzi dodatkowo zatrudnić. A po drugiej stronie mam po prostu usługę zdefiniowaną o konkretnych parametrach, czyli ktoś mi mówi, to będzie działało na takich warunkach, będzie bezpieczne, będzie naprawione, masz gwarancję jeszcze, że to będą tacy i tacy ludzie za x złoty miesięcznie i w ten sposób należy na to spojrzeć. Dokładnie tak, dokładnie tak. No jest to pewien tylko jakby kalkulacja po jednej i po drugiej stronie. I faktycznie, jeżeli weźmie się wszystkie aspekty pod uwagę, właśnie również związane z kadrą, czy z takim jakby też bieżącym utrzymaniem i wszystkimi jakby tymi konsekwencjami, no tutaj ta kalkulacja może się okazać, że wykupienie usługi jest po prostu raz, że bardziej ekonomiczne, a dwa, że również wygodniejsze. Tylko do tego trzeba trochę podejść z głową, tak? Nie zamknąć się na pewne rzeczy, rozważyć sobie. Mogą być projekty, w których ktoś stwierdzi, że jednak woli sam zainwestować, bo ma pewne pomysły i potrzebuje realizować je po swojemu i nie chce na razie korzystać z zewnętrznego partnera. Z drugiej strony też, żeby to było jasne, no bo my mówimy o tym, że tam ktoś, żeby użył tych ludzi inaczej do innych zadań, a ktoś zapyta, no dobrze, o u was. No my się właśnie w tym specjalizujemy, tak? To jest specjalizacja Inergo i my się rozwijamy, uczymy na bieżąco, certyfikujemy po to, żeby mieć jak najlepszą wiedzę w tym zakresie. Tak? I to jest ta podstawowa zaleta, czyli trochę jest tak, że jak masz tego zawodowego kierowcę, no to jakby też w jego interesie jest, żeby się doszkalać, na bieżąco być ze wszystkimi przepisami, sprawdzać, czy się pojawiły jakieś nowinki, no i chodzić na ten tor treningowy i ćwiczyć, tak? No dokładnie tak jest. Tutaj jako Inergo mamy ta specjalizacja jest dużo węższa oczywiście, co pozwala na dużo głębsze jakby tutaj spojrzenie i też właśnie to, co wspomniałeś, czyli takie na co dzień pogłębianie tej wiedzy i usprawnianie zarządzania właśnie siecią klientów. Krzysztof, będziemy już kończyli, więc to teraz takie moje pytanie. Podstawowe korzyści, czyli ja już jestem prawie blisko przekonany. To teraz powiedz mi jeszcze, dlaczego? Dlaczego powinienem się zdecydować na takie właśnie rozwiązanie w takim modelu świadczenia mi usługi? No to można powiedzieć tak podsumowując, co zostało powiedziane. No, pierwszy zasadniczy punkt to jest kwestia finansowa i ekonomiczna, czyli brak konieczności wydatkowania większej sumy inwestycyjnie, tylko rozłożenie tego w pewnych miesięcznych czy kwartalnych porcjach. Drugi aspekt to jest, można powiedzieć, taki spokój, spokojna głowa, jeżeli chodzi o infrastrukturę, która jest potrzebna. Natomiast nie jest konieczne, żeby kadra firmy musiała się tą infrastrukturą opiekować. Tylko skupia się na innych, ważniejszych zadaniach. Trzeci aspekt to jest ten aspekt, można powiedzieć, bycia na bieżąco i faktycznie realizacji, jakby maksymalizacji funkcjonalności tej sieci w oparciu o narzędzia, które mamy dostępne. I to też jakby dostawca w ramach takiej usługi realizuje i tutaj klient też nie musi się tym martwić. No dobrze, czyli ważne, że jest wybór, tak? Czyli po pierwsze tak, mamy dobrej jakości rozwiązanie dostępne, czyli Aruba jest dostępna, po prostu jest kwestia wyboru klienta. Jeśli decyduje się na rozwiązania Aruby, to jesteśmy w stanie mu przygotować projekt dokładnie pod jego potrzeby i to jest jakby ta część wspólna dla jednego i dla drugiego rozwiązania, czyli takiego standardowej ścieżki zakupowej
czy tutaj jako usługi i potem w momencie podejmowania decyzji klient może powiedzieć, okej, dobra, to zdecyduję się na tą usługę, tak? Mam gwarancję, umowę i to wszystko funkcjonuje. A teraz powiedz mi jeszcze, kończy się taka umowa, czyli nie wiem, podpisaliśmy umowę na jakiś okres czasu, 3 lata, co potem? Tutaj jakby jest to kwestia wyboru klienta, tak? Można taką umowę przedłużyć na dotychczasowych warunkach, natomiast jak najbardziej też jest opcja jakby zmieniać te założenia, które jakby gdzieś były podstawą w ogóle do zaprojektowania, bo też często zdarza się tak, że szczególnie właśnie w tych projektach inwestycyjnych, że w danym momencie na przykład nie myślimy o pewnych funkcjonalnościach albo dane funkcjonalności jeszcze na przykład nie były dostępne w ramach sieci, ale na przykład po kilku latach okazuje się, że na przykład sieć bezprzewodowa równie dobrze może służyć na przykład dla aplikacji lokalizacji wewnątrzbudynkowej. No i posiadając infrastrukturę, która tego nie wspiera, klient nie mógłby z takiej aplikacji na przykład korzystać. Więc takie zmiany jakby sposobu korzystania z sieci można też wziąć dodatkowo pod uwagę przy podpisywaniu czy przy rozważaniu podpisania umowy na kolejny jakiś okres. Jeżeli się to będzie wiązało z wymianą części infrastruktury, no to tutaj dostawca jak najbardziej też jest w stanie coś takiego zrealizować i zaplanować proces wymiany czy proces migracji z jednego rozwiązania na drugie. I tutaj klient, ponownie jest to dodatkowa korzyść z perspektywy klienta, że nie musi po raz kolejny przechodzić przez jakiś proces inwestycyjny. Krzysztof, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Szanowni Państwo, jeżeli jesteście zainteresowani rozwiązaniami Aruby, zapraszamy do kontaktu odkrywaj@inergo.pl albo możecie poszukać nawet Krzysztofa Pyko na LinkedIn, czy jeżeli znacie kontakt do niego, to krzysztof.pyko@inergo.pl. Możecie do nas napisać. Przedyskutujemy z Wami Wasze potrzeby, przedstawimy projekt, a potem wspólnie ustalimy, jaka forma inwestycyjna, czy też jakby korzystania będzie dla Państwa wygodna. Krzysztof, jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę. Życzę powodzenia, życzę bezpiecznych podróży w towarzystwie dobrej muzyki. No i może któregoś dnia jakiś mam talent, nawet jakiejś takiej wersji amerykańskiej. Czekamy. Trzymamy kciuki. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Może kiedyś. Dzięki, cześć, na razie.